Dzień dobry moi kochani, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i jakoś dajecie radę w te deszczowe dni. Ja dzisiaj wstałam bardzo wcześnie rano, reszta domowników jeszcze śpi. Zrobiłam sobie herbatkę Spicy Pumpkin, którą dostaliśmy w zeszłym roku. Ja dostałam całe takie opakowanie takich różnych organicznych herbat i wymyśliłam sobie, że w sumie to nigdy nie oglądałam serialu Virgin River i planuję wziąć kąpiel, chociaż ci, którzy mnie oglądają, wiedzą, że ja nie jestem jakąś fanką kąpieli w wannie. Tak, ale potrzebuję czegoś takiego na rozruch i na jakąś taką przyjemność w ciągu dnia. And now there's something in the air. Postanowiłam jednak, że fajniej będzie, jak sobie będę kończyła ten pierwszy odcinek z wanny, więc przygotowałam sobie laptopa. Ale zastanawiałam się, czy mam wrzucać kulę do kąpieli, ale znalazłam coś takiego. I to jest sól z rozmarynem i eukaliptusem, którą kupiliśmy w Hallstatt. Ponieważ to właśnie w Hallstatt była najstarsza kopalnia soli na świecie. Dlatego kupiliśmy u źródełka. Tutaj jeszcze jest napisane, że Hallstatt. Moje zapachy. Rozmaryn jest taki typowo jesienny, a eukaliptus jest idealny na takie, wiecie, przeziębienia. Akurat coś takiego, co właśnie przechodzimy. No wiecie, zaczęła się jesień i pierwsze katarki i kaszelki się właśnie rozkręcają. Zaczęła się jesień, więc postanowiłyśmy z Miją zrobić może jakiś jesienny wypiek, co? Co będziemy piec? Mona. Cynamonki. Cynamon. A cynamon? Cynamon. Cynamon. O, teraz dobrze. Będziemy piec cynamonki. Pomyślałam sobie, że znalazłam przepis Ania gotuje, ale stwierdziłam, że jeszcze musimy zrobić śniadanie, więc stwierdziłam, że zrobimy to w Thermomixie dzisiaj. I co, Mija, pomożesz? Tak. Troszkę? Dobra, no to zabieramy się za robotę. Cały czas pada. U nas za oknem rzeka jeszcze nie przybrała, ale domyślam się, że lada moment będzie tutaj dosyć wysoki poziom, bo kiedyś już mieliśmy taki dosyć duży poziom za oknem. No, ale ta pogoda aż prosi o to, żeby zrobić coś ciepłego, cynamonowego i słodkiego. To co, ściągamy pokrywę, Misiu? I co mamy tam? Co tam jest napisane, że co tam trzeba dać? Cy. To jest E. Kija. Rodzynek. 50 gram rodzynek. Dobra, Mija, to teraz tak. Jeszcze pamiętasz, jak Ci mówiłam, że tutaj musi być 50 gram? No to wsypujesz sobie. Dobra, i teraz ile mamy? 21, czyli jeszcze jedną taką samą garstkę. To będzie 40. Dobrze, i teraz powolutku, bo teraz jeszcze 7 gram nam tylko brakuje. Jeszcze? Nie, jeszcze więcej. To jeszcze jedno musisz. Ostatnie. Jeszcze jedna. A nie, już jest, dobra. Coś się obudził. Zaspany Thermomix. Dobra. Dalej. Zakładamy. I co? Uwaga, bo będzie głośno. Raz, 2, 3. Ja nigdy nie wsypuję do przepisów z Thermomixa takiej ilości cukru, jaka jest podana w przepisie. Zawsze je zmniejszam o 20%, a potem przy kolejnym razie zazwyczaj okazuje się, że jeszcze trzeba zmniejszyć tę ilość cukru, bo my nie jemy tak słodko. Więc teraz jest 80 gram, a ja dodam... O, i tak za dużo dałam, 69. No. Czujesz, jak pachnie? Pachnie jesienią, co? Ten cukier. Cukier trzcinowy to jest. Proszę, żebyś nacisnęła. I teraz tak, jedno opakowanie... 15 gram, dobra. 15 gram cynamonu. Przy okazji pokażę Wam, jak wygląda u mnie w szafie z przyprawami. Zobaczcie. Wszystko jest poukładane na takich... O, tutaj akurat nie ma natki, ale zioła prowansalskie na przykład. Zobaczcie.
To jest sposób taki, że nie trzeba przysypywać do pojemniczków. Poza tym, wiecie, jak się przysypuje do pojemniczków, no to niestety nie ma daty ważności widocznej, więc wolałam zostawić w takich opakowaniach. Ale one są podpisane i wyglądają bardzo estetycznie i bardzo łatwo je znaleźć. Cynamon mamy tutaj, koteczku, Cynamon. prawda? Proszę bardzo. Czy ja mogę wsypać cynamon? Tak, możesz wsypać cynamon. Pokaż mi, ile jest na opakowaniu. 20 gram, dobra. Ale tu jest jeden narysowany. To nic nie szkodzi, może być tam 1 gram. Otwórz go porządnie i wydaje mi się, że jak wsypiesz cały, to jeszcze nie będzie 15 gram. Syp cały. O, 10 gram jest, widzisz? Jeszcze będzie potrzebne trochę cynamonu. Czy mamy... Mamy jeszcze. U nas cynamonu mija zawsze pod dostatkiem. Wiesz? To jest moja ulubiona przyprawa. Nie jestem przywiązana do żadnej firmy przypraw, ale szczerze Wam powiem, że najchętniej kupuję z Prymatu. Nie mam pojęcia dlaczego, nie ma to żadnego uzasadnienia, ale ogólnie nie jestem przywiązana do żadnej firmy. No tam już Thermomix pracuje, a Mija przygotowuje następne składniki, czyli mleko. Zimny mleczko. Może być zimne mleczko, ale jeszcze coś będziemy potrzebować. Mop. Proszę, szybciej. Mamo, szybciej. Otwórz. Zdążymy. Nie wiem, co to będzie, czy to będzie polewa, czy to będzie między tymi warstwami, ale od razu Wam powiem, że pachnie obłędnie. Nawet Mija, która ma taki słaby węch teraz, bo ma bardzo zatkany nos, powiedziała, że czuje. Prawda? O, Czuję. przygotowałaś mi już, że mogła przerzucić do naczynia osobnego. Dobra, to przekładamy i To robimy takie dalej. misy. Miałam, słuchajcie, zrobić dzisiaj gofry, ale stwierdziłam, że mamy tyle składników fajnych na to, żeby zrobić coś innego, które trzeba zużyć. Między innymi nektarynki, które były spoza sezonu, chyba już kupowane, bo są twarde jak nie wiem. Więc fajnie by było, gdybyśmy je upiekli. Może coś z nich wyjdzie. Ja te nektarynki pokroiłam tutaj i polałam z miodem, bo domyślam się, że jak są twarde, to też nie są słodkie. Oprócz tego mamy tutaj boczek, z którym nie będę nic robiła, ponieważ ten boczek na pewno puści swój tłuszczyk. Mam tutaj też orzechy, już Wam pokazuję. Orzechy włoskie też mają swój tłuszcz, ale ja wolę, jak one są lekko właśnie polane oliwą, bo one mają wtedy, są bardziej aromatyczne. I tak samo kawałki chleba, wszystko tutaj polewamy oliwą łącznie z serem. Dzisiaj niestety mam tylko jeden ser, bo wczoraj zjedliśmy drugi serek pleśniowy, który mieliśmy w lodówce. No i tak, żeby był piękny zapach i żeby było aromatycznie, dajemy tutaj sobie gwiazdki anyżu, które przywiozłam w zeszłym roku zresztą z Tajlandii. I cynamon również z Tajlandii. No i zobaczcie, i oczywiście rozmaryn, bo rozmaryn daje naprawdę taki zapach, że szok. A oprócz tego zrobię jeszcze takie świeże warzywa chrupiące obok tego. No i Mirek sobie zażyczył jajko sadzone, także jeszcze dla niego będzie jajeczko. A nasza cynamonka siedzi w Thermomixie, ponieważ jest ona na drożdżach i ciasto musi urosnąć, to godzinę musi to ciasto jeszcze tam spędzić. Oczywiście nie obyło się bez tarapatów. Oliwą się oblałam. No. Tylko teraz to jest taka mała kropeczka, ale w takim strategicznym miejscu. Ale jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć jedną rzecz. To nie jest gotowe danie, ja to muszę włożyć do piekarnika. Ja do piekarnika wkładam to na 160 stopni ze względu na ser, ale wiem, że ta brzoskwinia teoretycznie, nektarynka. Ta nektarynka teoretycznie powinna siedzieć tam trochę dłużej, no ale nie mamy na to czasu. Nie chcę, żeby mi się ser rozpuścił tak całkowicie, bo on się całkowicie rozwarstwi wtedy, nie? Ale i tam z niego wyjdzie. Więc lepiej będzie, jak po prostu ta nektarynka będzie lekko twardawa. No, można powiedzieć, że al dente. Ja się odwróciłam na 3 minuty, żeby dosłownie zrobić jajko sadzone. I dziewczyny już tutaj przyniosły cały swój dobytek. Jeden dzień, okej? Co to jest? One są na plaży? O co chodzi? To jest dywany. A to są dywany, tak? Kiedyś to są dywany. Jest kółko i dany. A to też dywan. Okej. Wszystkie są dywany. Czyli one siedzą na dywanach, te psy? Taki koty. I koty. I koty też. Emi, a ty też się tam bawisz? Pływałaś dzisiaj na basenie? Porządnie? Tak. Tak?
Co robiłaś nowego? Łowiłam rekiny. Rekiny łowiłaś? Co ty? Przecież w basenie nie ma rekinów. Ale nienormalne. A jakie? Takie zabawkowe? Tak. Ewitka, jak oczywiście nieprawdziwe. Okej. I coś jeszcze robiłaś fajnego? Pływałaś na plecach dzisiaj? Tak? A na brzuchu? Pod wodą? Skakałaś? Coś jeszcze? Nie, nic więcej. Nic więcej. I też pączek. Pączek robiłaś? Czy bączek? Pączek. A pączek? Co to znaczy? To znaczy takie koło wielkie. I siedziałam w nim. A w kole siedziałaś. Co ty tam sobie poszłaś odpoczywać? W takim czubku. To była Okej. zabawa. Pączki? Ja z tym pączki. Mamusiu, wiesz, no. Ale jest ten pączek. Jeszcze nie. Jeszcze siedzi w piekarniku, ale teraz będziemy robić dalej. Będziemy jedli, co? beyond gravel, beyond all. A ja mam tata całe. Building castles out of sand, reaching for the Tata, ja zjadłam całe. Gdzie ty idziesz ode mnie? Po ciastka? Zostawiasz Powiedziałaś, mamę że dla nie chcesz ciastka? już nic. A ja chcę. Pytałem się ciebie. To powiedziałeś, to ty już mi nic nie chcesz robić. Ja nie chcę jedzenia. A to co to jest? Ciasto już urosło. Jeszcze muszę dopić kawę i wiecie co? Ja jak piję z tego kubka, to mam takie skojarzenia. To są wspomnienia z Hallstatt, Jak stanę, to nie. czyli z miejsca, gdzie kupiliśmy ten kubeczek. A propos właśnie wspomnień i kupowania kubeczków, nie? No! Ja wcale nie mam tak dużo kubków, bez przesady. Kilka tylko. No, ciekawe z czym ci się Wiecie kojarzą co, to te z za mało. dyni. Ten jeden z dyni jest tylko. Te dyniowe są z tego sezonu. Ja? Na dynie. Boże, ko- Taksujesz się przy filiżance kawy? Coś ci się do pleców przykleiło. To są moje miłości największe, także nie ma problemu. Dopóki się mieścimy na jednym krzesełku, jest okej. Wszyscy na jednym krześle siedzą. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. Undercover agents. Idziemy ją przykryć, bo te ślimaczki jeszcze muszą trochę postać, bo to są drożdże. Wiesz? Muszą jeszcze trochę Proszę urosnąć. tą muzyczkę, dziewczyny. Na 15 minut jeszcze. Przykrywamy. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. Undercover agents of the other. Beyond Tu ground. drzewo spadło. Złamało. Ale jak? Ktoś mógł obciąć te drzewa. Wyśmienite. Jak u mamy. Mama też taką skaczkę robiła. Mija już zjadła swoją pomidorową i powiedziała, że to była najlepsza pomidorowa, którą jadła. Tutaj są zblendowane pomidory i ta pomidorówka jest taka gęsta, nie taka, wiecie, na bazie rosołu, tak jak normalnie się je, że pomidorowa z rosołu z wczoraj. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, to jesteśmy z Wrocławia i powiem wam tak. Ja w sumie od zawsze tak miałam,
że jak ktoś zadaje mi jakieś pytanie, to ja się zaczynam nad tym zastanawiać, chociaż nie powinnam bardzo często. Na przykład, dobrze się czujesz? To wtedy dla mnie brzmi tak, a powinnam się czuć źle? Znaczy, że ta osoba widzi coś więcej niż ja. I teraz jest podobna sytuacja. Ogólnie płynie do nas wielka fala. Jest stan zagrożenia powodziowego. W wielu miejscach jest już powódź. No i teraz jest tak, że wszyscy pytają się mnie, czy wszystko u nas w porządku. Odzywają się nawet ludzie, z którymi właściwie mam bardzo mały kontakt, więc tym bardziej zaczęło mnie to zastanawiać. No i dziś od rana gorączkowo czytamy wiadomości. Znaczy mój mąż jest na bieżąco. Ja się odcięłam od wiadomości w momencie, kiedy poczułam, że to ma za duży wpływ na moje życie, bo to bardzo mocno uderza w stresy. No ale teraz już jest taka sytuacja, że zaczynam się obawiać, bo te wiadomości przychodzą do mnie bezpośrednio, czyli piszą do mnie osoby, które są nie z Wrocławia i pytają się, czy wszystko u nas w porządku. Więc wyszliśmy przejść się i przy okazji zobaczyć, jaki jest stan rzek i powiem tak, kochanie, wciągnij ją z pasów. Stoisz na ulicy, Emi. Słuchajcie, ja na jakieś duże opady się nie przygotowałam, ale kalosze mam w razie czego. O nie. Skożnie. Znasz takie określenie? Nie będzie może to transmisja live, bo vlog zostanie opublikowany we wtorek, a dzisiaj jest niedziela. Ale powiedzmy, że prawie live. Zaraz Wam pokażemy, jakie poziomy już są w rzekach. Chcesz coś dodać, kochanie? Ja chciałem... Nie. Nic? Ja chcę powiedzieć o tej restauracji. A, dobra, ja tutaj Nic nie mówię o powiedziała. lękach związanych z powodzią. Córusia się już boi. Nie wiadomo czego. No to masz, trzymaj. Powiedz o restauracji. Dobra, a ja chciałem powiedzieć o restauracji, w której w końcu udało się nam dotrzeć. Restauracja Ida. Bardzo blisko naszego domu. Byliśmy tam chyba ostatni raz 2 lata temu, bo oni mają coś takiego jak w niedzielę, taki niedzielny obiad. I to jest zestaw rosół, sznycel wiedeński, mizeria i jeszcze deser. Za no, bardzo rozsądne pieniądze. I to jest takie pyszne. Tylko że zawsze jest problematyczne to, że nie da się tam wejść w tą niedzielę. Bo rezerwacje, wszystko zawsze jest pełna ta restauracja, ale dzisiaj w tą powodziową niedzielę udało się. Więc serdecznie polecamy, bo naprawdę restauracja jest bardzo fajna. No i szczególnie właśnie te niedziele, gdzie jest ten taki zestaw obiadowy. Niedzielny rosół z kaczki. Jejku, powiem Wam naprawdę. Oczka są w tym rosole. Pycha. Nie śmieję. Baby kasztanki. Ja też miałam baby. Kasztana znalazłam! Kującym rzeczem! W czym? Kującym rzeczem. W tym kującym rzeczach znalazłam. Pokaż tego kującego rzecza. I've been acting like a wild man, sleeping like a child, so luminous and vibrant. I'm always in bloom for you, always in bloom, always in bloom for so many times I'm stranded, a castaway, and I'm not sure. Słuchajcie, już nie wygląda to tak bezpiecznie, jak wyglądało do tej pory. Zaczynamy się obawiać coraz mocniej, bo wiecie, rano oni mówią, że o tyle ta
poziom jest troszeczkę wyższy, potem mówią, a teraz już jest 700. no, że 600, teraz 700. Że tak naprawdę 14 cm mniej niż w tej w 97 idzie na Wrocław. Czyli tak naprawdę taka sama fala idzie jak w 97, nie mylić z tą powodzią z 2010? Może. 10. Właśnie nie mylić z 10. No tak naprawdę nie wiadomo w sumie, co robić. My jesteśmy na dosyć wysokim piętrze, ale wiecie, no prawdopodobnie nie będzie prądu, nie będzie wody pitnej, nie mamy pontonu. Nic nie będzie! My nic nie mamy, nawet grilla nie mamy, słuchajcie. Mamy mięso, które nam się zepsuje w lodówce. Ej, dobra, jeszcze Co my nie mamy wiesz. robić? Jeszcze nie wiesz. Może No ja będzie już wszystko muszę, dobrze. Wiesz, my musimy myśleć o wszystkim. Ale Nie wiadomo ale ile może wszystko czasu nie będzie będziemy dobrze. mieć. Ile czasu prądu nie było. Jak Prezydent zalało w prezydent 97. Sutryk mówił, że będzie wszystko dobrze. Nie martw się. No oni zawsze tak wszystko mówią. Zawsze nie? tak A potem mówią. mówią, że przepraszamy. Też mówili, że Jednak tu nie przewidzieliśmy. bardzo duże inwestycje zrobili, dlatego Kłodzko idealnie było zalane tak samo jak w 97. Ale no Znaczy nie liczymy... dobrze, bo może by było gorzej po prostu. Gdyby Może nie byłoby było tych gorzej. inwestycji, nie? Może. We Wrocławiu ma być niby lepiej. Niby się mamy nie bać, ale niby mamy się bać. Przed chwilą alert przyszedł, żeby nie pić wody, ale nie w Wrocławiu, tylko na terenach zalewowych, ale czy Wrocław jest terenem zalewowym i od jakiego momentu, no to nie wiadomo. Jeszcze nie. Niby ma przyjść do Wrocławia woda pod koniec przyszłego tygodnia. Mamy niedzielę. Czyli za tydzień, w niedzielę, sobota, niedziela, ale wszędzie też napisane jest od rana, że woda przyjdzie w środę, więc Ale i tak sytuacja się zmieniła. ja mam najlepszą polewkę z naszych dzieci, bo one oglądają z nami i zadają nam takie pytania. A kto to jest? A do kogo on mówi? A co to Biedne jest? dzieci pierwszy A raz czy to jest Polska? Biedne dzieci pierwszy raz wiadomości oglądały. Czy to jest Polska? Tak. Ale Wrocław? Teraz dyskutują o tym, czy lama będzie świeciła w nocy. No bo im powiedziałaś, że wyłączymy im prąd. No może trochę za grubo. Ale tak Oby swoją nie, drogą, oby się nic takiego swoją nie drogą wydarzyło. to są styki. Boimy się, no. No, Ja poważne jestem rzeczy. zestresowana, tak się śmiejemy, ale nie wiem, czy wiecie, co to znaczy nerwowy chichot. No to właśnie ja ten nerwowy chichot już dostałam. Że ja się śmieję, uśmiecham się, ale w środku po prostu... Nie, no wiadomo, no to jest Jest przerażające. stres, no. Przerażające jest, wiecie, to są też To jest woda, to jest nieszczęścia ludzkie, Tak. bo No tam tych jakieś ludzi tam wsi pozalewało, tych kompletnie, wszystkich ludzi. tak. Tam tą Kotlinę Śląską, to takie piękna taka Kłodzko. miejscowość, która jest zabytkowa. No to, Kłodzko. no pływa po prostu totalnie. No, Kłodzko, Prudnik, tak. Ewakuowali ludzi z dachów tam. No zobaczymy jak będzie. Przerażające. Jeszcze rano dogramy, zobaczymy co będzie rano. Mały update poniedziałkowy. Ta rzeka może nieznacznie się podniosła swój poziom. Znaczy na pewno nieznacznie podniosła swój poziom. Normalnie ona stoi, nie płynie, więc wygląda na nieco wzburzoną w tej chwili, ale jak widać jeszcze ma dużo tutaj możliwości, żeby się podnieść. Więc nie jest źle, ale taki chyba najgorszy moment w tej chwili, bo to się cały czas zmienia, jest przewidywany na wtorek. Czyli w dniu publikacji vloga, czyli jutro. Więc czekamy, co się wydarzy. A ze swojej strony, jeżeli chodzi o takie moje polecajki na zakończenie vloga, to bardzo serdecznie polecam Wam, żeby pomóc tym wszystkim powodzianom, których spotkały te wielkie nieszczęścia. Nawet zaniesienie 2 butelek wody na pewno będzie czymś bardzo wielkim. Lub jeżeli nie macie na to czasu albo nie chcecie wychodzić z domu, to pod vlogiem zostawiam Wam link, na który można wpłacać pieniądze, aby wesprzeć powodzian, bo wiecie, ludzie naprawdę potracili domy, potracili majątki i do tego nie mają dostępu do wody pitnej, także warto pomyśleć w takich sytuacjach o innych. A tymczasem zapraszam Was na kolejny vlog, który pojawi się w piątek.